Cześć Rodek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam różne NAI polskich dróg. Dostawałem od Was mnóstwo próśb, żeby zrobić podsumowanie wszystkiego NAI na naszych drogach, więc dziś taki właśnie film. Zaczynamy od najdłuższych i najkrótszych długości poszczególnych dróg. Najdłuższą autostradą w Polsce jest autostrada A4, która leży w ciągu międzynarodowego szlaku E40. Przebiega ona równoleżnikowo od granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu przez Wrocław, Opole, Górny Śląsk, Kraków, Rzeszów do granicy z Ukrainą w Korczowej. Jej długość to 668 km. A4 pozostanie już raczej na zawsze najdłuższą polską autostradą. A4 na prawie całej długości posiada dwa pasy w każdą stronę. Wyjątkiem jest odcinek na Górnym Śląsku, kawałek obwodnicy Krakowa oraz w okolicy Góry Świętej Anny, gdzie A4 posiada 3 pasy ruchu. Natomiast najkrótszą autostradą w Polsce jest autostrada A8, czyli północno-zachodnia obwodnica Wrocławia. Jej długość to 22,5 km. Leży ona w ciągu drogi międzynarodowej E67. A8 na długości 16,7 km, czyli na 75% swojej długości jest drogą trzypasową. Najdłuższą drogą ekspresową w Polsce jest droga ekspresowa S8 z Wrocławia przez Sieradz, Piotrków Trybunalski, Warszawę do Białegostoku. Jej długość to 541 km. Natomiast docelową najdłuższą drogą ekspresową w Polsce będzie droga S7 z Gdyni przez Elbląg, Warszawę, Kielce, Kraków do Rabki-Zdrój lub do Chyżnego. Nie wiadomo ciągle, gdzie docelowo S7 się skończy. Całkowita długość S7 będzie wynosiła pomiędzy 705 a 750 km. Najkrótsza droga ekspresowa w Polsce to droga S79. Jest ona już w całości wybudowana. Jej długość to raptem 4,8 km i w całości przebiega przez teren miasta Warszawy. Jej początek to węzeł Warszawa Marynarska, a koniec to węzeł z drogą ekspresową S2. Możliwe, że w przyszłości zostanie wydłużona na północ Warszawy, jednak jest to na razie sprawa tak odległa, że nie warto brać tego pod uwagę. Najdłuższą drogą krajową w Polsce jest droga nr 8. Zaczyna się ona na granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju i przez Wrocław, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Warszawy, Białystok, Suwałki dochodzi do granicy z Litwą w Budzisku. Jej długość to 846 km. Oczywiście, że po oddaniu drogi S61 z Ostrowi Mazowieckiej do Budziska nikt nie będzie jechał w tym kierunku przez Białystok. To samo dotyczy odcinka pomiędzy Łodzią a Warszawą. Mimo że S8 poprowadzona jest przez Piotrków Trybunalski, to ponad 90% kierowców jedzie autostradą A2 z Wrocławia do Warszawy, a nie przez S8. Najkrótszą drogą krajową w Polsce jest droga nr 96. Prowadzi od węzła drogowego Toruń Północ, inaczej zwanego Tużno, do drogi krajowej nr 15. Jej długość to raptem 1,5 km. Ciekawostka związana z tą drogą jest taka, że numeru tej drogi nie ma na żadnym znaku typu E. Jedynie na wjeździe na tą drogę widnieje mała tabliczka informująca nas, że jest to droga nr 96. Droga ta jest po prostu łącznikiem pomiędzy A1 a DK15. Najdłuższą drogą wojewódzką w Polsce jest droga nr 835. Prowadzi z Lublina przez Biłgoraj, Przeworsk do Grabownicy Starzyńskiej, niedaleko Sanoka. Jej długość to 225 km. Wielokrotnie starano się, ze względu na strategiczne znaczenie trasy, a także duże natężenie ruchu, na przekwalifikowanie jej na drogę krajową. Jednak Generalna Dyrekcja nie była nigdy tym zainteresowana. Obecnie po oddaniu S19 uważam, że droga ta będzie coraz mniej popularna. Natomiast najkrótszą drogą wojewódzką w Polsce jest droga nr 219. Droga w całości znajduje się w mieście Gniew na Pomorzu. Łączy drogę wojewódzką nr 234 z byłym przystankiem linii kolejowej. Jej długość to oszałamiające 55 metrów długości. Najwyżej położone miejsce na drodze bitumicznej dostępne dla samochodów znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 960 pomiędzy Bukowiną Tatrzańską a Łysą Polaną. Droga w okolicy Polany Głodówki wznosi się na wysokość około 1141 metrów nad poziomem morza. Z tego miejsca jest fantastyczny widok na Tatry.
Natomiast najniżej położoną drogą w Polsce jest ta, która przebiega przez wieś Marzęcino koło Elbląga. Droga w okolicy kościoła poprowadzona jest w depresji na wysokości 2 metrów poniżej poziomu morza. Najdłuższym mostem w Polsce jest most w ciągu autostrady A1 z Gdańska do Torunia koło Grudziądza. Jego długość to 1950 metrów. Oddano go do użytku w październiku 2011 roku. Tak naprawdę są to dwa mosty równoległe do siebie. Każdy posiada 2 pasy ruchu plus pas awaryjny. Najdłuższy tunel w Polsce znajduje się obecnie w ciągu drogi ekspresowej S2 w Warszawie. Jego długość to 2355 metrów. Otwarcie tunelu nastąpiło pod koniec 2021 roku i całkowicie zmieniło układ dróg w Warszawie oraz w tej części kraju. Dziennie tunelem przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy pojazdów. Najszerszy odcinek drogi w Polsce to fragment S2, gdzie mamy przez chwilę 14 pasów. Natomiast nie wliczając krótkich fragmentów z pasami włączania i wyłączania, najszersze odcinki posiadają 10 pasów ruchu, 2 jezdnie po 3 pasy ruchu w ciągu głównym oraz 2 jezdnie po 2 pasy ruchu jako jezdnie zbiorczo rozprowadzające. Taki przekrój mają fragmenty S2 w Warszawie oraz część odcinka A4 w Katowicach. Natomiast jeśli mówimy o najwęższej drodze w Polsce dopuszczonej do ruchu, to jest to ulica Bolesława Chrobrego w mieście Lubsko w powiecie żarskim w województwie lubuskim. Jej szerokość to raptem 140 cm. Z dróg krajowych, którymi jechałem, najwęższą jest DK16 pomiędzy Mrągowem a Orzyszem. W niektórych miejscach droga jest na tyle wąska, że nie ma na niej miejsca na linię rozdzielającą oba pasy ruchu. Droga ma szerokość około 5,5 metra. Droga, która przechodzi przez największą ilość województw, jest to droga krajowa nr 12. Jako jedyna w Polsce przechodzi aż przez 6 województw, czyli przez lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Jej długość to 757 km. Zawsze się zastanawiam, czy jest chociaż jedna osoba, która przejechała tę drogę w całości. A dlatego się zastanawiam, ponieważ o ile przejście w Dorochusku jest to przejście popularne, to przejście na drugim końcu DK12 z Polski z Niemcami to jest bardzo małe przejście, więc korzysta z niego bardzo mało osób. Największe rondo w Polsce znajduje się w Głogowie w ciągu drogi krajowej nr 12. Obwód największego ronda w Polsce, czyli ronda Konstytucji 3 Maja, wynosi około 850 metrów. Droga wokół ronda posiada 3 pasy ruchu. W środku ronda znajduje się park o powierzchni ponad 5 hektarów. Dawniej był tam cmentarz. Droga o największym nachyleniu na długości 1 km znajduje się we wsi Laskowa w powiecie limanowskim. Droga pomiędzy mostem nad rzeką Łososiną w stronę góry Dział ma nachylenie 19%. Najdłuższym prostym odcinkiem w naszym kraju jest droga krajowa nr 62 pomiędzy Wyszkowem a Serockiem w województwie mazowieckim. Jest to 26 km idealnej prostej. I tu ciekawostka. Kilkanaście lat temu najdłuższym prostym odcinkiem drogi w Polsce była droga nr 12 z centrum Radomia do centrum Zwolenia. Było to około 30 km prostej jak strzała drogi. Niestety wraz z ogromnym rozwojem miasta powstał A-Port Radom. Przez to DK12 zmieniła swój przebieg i już tej najdłuższej prostej nie ma. Najdłuższa droga wojewódzka gruntowa w Polsce znajduje się w Wielkopolsce. Prowadzi z Sierakowa do wsi Piłka. Droga o numerze 133 na długości 12 km posiada nawierzchnię szutrową. Przed wjazdem na nią widnieje napis, że droga przeznaczona jest tylko dla aut terenowych. Najlepszą drogą wojewódzką w Polsce jest droga nr 902, czyli drogowa trasa średnicowa. Droga łączy Gliwice z Katowicami, a jej długość to 31 km. Droga prawie na całej długości posiada 2 jezdnie po 3 pasy ruchu.
Najbardziej krętą drogą w Polsce jest droga krajowa nr 28 pomiędzy Sanokiem a Przemyślem. Droga na długości 7 km posiada aż 17 zakrętów, inaczej zwanych serpentynami. Przechodzi przez góry Słonne. Największe miasto w Polsce bez drogi krajowej to Mielec. Mimo że w Mielcu mieszka około 60 000 osób, to, żeby się tu dostać, musimy wybrać jedynie drogi wojewódzkie lub niższych klas. Najszybciej wybudowaną autostradą lub drogą ekspresową w Polsce była autostrada A2 od węzła drogowego Poznań-Krzesiny do Wrześni. Cały odcinek długości 37 km został wybudowany w 9 miesięcy. Jest to absolutny rekord, którego uważam, że raczej nigdy się już nie pobije. Natomiast najdłużej trwała budowa A1 ze Świerklan do Mszany. Budowa rozpoczęła się w październiku 2007 roku, jednak jej tempo było niezadowalające i po 2 latach umowę z konsorcjum pod przewodnictwem firmy Alpine Bau rozwiązano. W 2010 roku podpisano umowę na dokończenie prac, jednak jako wykonawcę znów wybrano tego samego wykonawcę, który tym razem również nie ukończył budowy. W 2013 roku inwestycje przejął Intercore, a odcinek w końcu oddano do ruchu w maju 2014 roku. Budowa trwała rekordowe 6 lat i 7 miesięcy. Drogą, po której porusza się najwięcej pojazdów, jest S8 w Warszawie. Średni dobowy ruch wynosi tutaj około 200 000 pojazdów na dobę, więc droga ta bije wszelkie rekordy. Przy okazji jest to prawdopodobnie najbardziej wypadkowy odcinek drogi w Polsce. Średnio zdarzają się tutaj 3 wypadki dziennie, a także jest to prawdopodobnie droga, która posiada najwięcej odstępstw od wytycznej projektowania. Najmniej pojazdów, wliczając autostrady i drogi ekspresowe, zanotowano na jednojezdniowej S22 koło Braniewa przy granicy z Rosją. Raptem 800 pojazdów dziennie. Spośród odcinków dwujezdniowych najbardziej pusta była A4 od węzła Przemyśl do przejścia granicznego w Korczowej. Jedynie 1800 pojazdów na dobę. Proszę pamiętać, że pomiary były robione w roku 2020 i 2021, gdy z powodu epidemii obowiązywały restrykcje w przekraczaniu zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Natomiast nie licząc odcinków przygranicznych, najmniej, bo 3900 pojazdów dziennie zanotowano na północnej części obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11. Najstarszy znak drogowy znajduje się w Koninie. Jest to kamienny słup romański, ustawiony w 1151 roku w połowie drogi z Kruszwicy do Kalisza. Było to przy ówczesnym szlaku z Wrocławia na Kujawy i Mazowsze. Słup znajduje się w odległości około 52 km od każdego z miast. Słup jest wykuty z piaskowca i liczy około 2,5 metra wysokości. Na słupie znajduje się łacińska inskrypcja. To tyle na dziś ode mnie. Jeśli znasz inne dotyczące dróg w Polsce, napisz proszę w komentarzu. Pozdrawiam, Radek.